Za oknem lato w pełni, piękna pogoda i wtedy nachodzą człowieka morskie klimaty. Pomyślałam, że to świetny czas na relaksujące pudełko z żaglówką. No wiecie, taka bułka z masłem. A do bułeczki dodałam sobie jeszcze strzał w stopę, czyli postanowiłam, że będzie to męskie pudełko. A męski klimat u mojego najważniejszego jurora, czyli mojego męża, brzmi tak: kochanie, pobejcuj i zostaw, tak jest najpiękniej. No przecież Deku nie polega tylko na bejcowaniu. Ma być bardzo prosto i taka wskazówka wcale nie ułatwia, bo dla mnie w ten sposób zawieszona poprzeczka wisi naprawdę wysoko. A kwiatkiem do kożucha był kryzys twórczy, ale o tym cudzie opowiem Wam później. Na razie pudełko maluję lazurem i farbą akrylową. Nie chcę, żeby na tym etapie wyszło za ciemne, bo potem i tak je będę przyciemniała, więc nie o to chodzi, żeby wyszło mroczne. Dlatego niebieski lazur pomieszałam z białą farbą akrylową, a żeby przełamać ten błękitny kolorek, dodałam lazur orzechowy. Ten prostokąt na wieczku przemaluję na biało, bo później przykleję tu papier ryżowy. Lazur ma taką super moc, że gdy już wyschnie, to nie puszcza. Gdybym zamiast lazuru użyła bejcy, to ona podbarwiłaby mi białą farbę na niebiesko. A lazur jest super, bo jeżeli nie macie ochoty, to można go nawet nie lakierować. Przed przyklejeniem papieru sprawdzam, jak otwiera się pudełko, bo już zdarzyło mi się przykleić obrazek do góry nogami. Mam nadzieję, że Wam taki pasztet się nigdy nie wydarzył, ale od kiedy spaszteciłam pracę, to zawsze sprawdzam. Przylepiłam, polakierowałam i w tym momencie dopadł mnie kryzys twórczy. Nie miałam pojęcia, co z tym zrobić dalej. Tydzień czasu, 7 dni zabrało mi przymierzanie różnych elementów i zastanawianie się, czy one będą minimalistyczne i będą do tego pasowały. Na tym etapie z konkursu odpadły wyciski z glinki, sznury, kotwice i inne cuda. Do postarzenia i przyciemnień na tym etapie używam żelu antycznego. Jest po prostu świetny i kolor ma rewelacyjny, ale możecie także użyć zwykłej farby akrylowej. Nie polecam past woskowych, ponieważ one są preparatami finiszowymi. Będę ich używała, ale później, w tej chwili pod spękania albo farba akrylowa, albo żel antyczny. Najbardziej przez Was lubiany preparat do spękań firmy Pentard. To są spękania delikatne, ale jak za chwilę zobaczycie, gdy będą już widoczne, one wcale delikatne nie są. One są takie akurat. Step 1 jest biały. Gdy wyschnie, będzie idealnie przeźroczysty i błyszczący. Staram się rozłożyć preparat bardzo równo i nie za grubo, żeby nie ściekał. Dużo bardziej ścieka dwójka, czyli step 2, który będę nakładała za chwilę. Wyschło, u góry ok, ale z przodu widać ściekające krople. Nie szkodzi, nie przejmuję się tym. Mam nadzieję, że nie będzie tego widać. Nałożenie drugiej warstwy preparatu zabrało mi dużo więcej czasu. Na każdej ze ścianek nakładałam go osobno, a następnie suszyłam. Czasami podczas nakładania dwójki mamy wrażenie, jakby preparat uciekał nam trochę z powierzchni. Robią się takie dziwne puste kółka, ale tym się nie przejmujcie. Trzeba wtedy tak długo wpracowywać preparat numer 2 w jedynkę, aż te kółeczka przestaną się tworzyć. Tak dzieje się najczęściej, gdy step numer 1 jest przesuszony, czyli jednego dnia nakładacie jedynkę, potem czekacie dzień albo dwa i dopiero wtedy nakładacie dwójkę. No właśnie, wszystko robiłam etapami. Gdy wieczko wyschło, dopiero zabrałam się za przód, a potem za oba boki. Gdy nakładałam spękania na papier ryżowy, starałam się nie wyjeżdżać poza krawędź obrazka. Ale wszystkie inne miejsca, na których robię spękania, jak widzicie, zamalowuję tak mniej więcej. Wysuszone i gotowe do dalszej pracy spękania wyglądają tak. Przypominam, że te spękania nazywają się delikatne. Rodzaj i grubość spękań w głównej mierze zależy od preparatu, jaki użyjemy. Sposób i grubość nałożenia oczywiście mają wpływ, ale nie jakiś kardynalny. Do wypełnienia spękań najlepsze są pasty woskowe. Użyję białej oraz brązowej. To akurat są moje dwa ulubione kolory, po prostu takie must have. Białą bardzo lubię, ponieważ ona rozjaśnia nam ozdabianą powierzchnię. Według mnie ta biała pasta do mojej pracy pasuje super. Wygląda jak morska sól,
która powłaziła w te załamania i tak już została. Może brąz też nie byłby tu zły, no ale sama nie wiem, mi się tak dużo lepiej podoba, a wam? Napiszcie, czy ten biały jest tutaj ok, czy może lepszy byłby brązik. Ale oczywiście brązu klasycznego nie odpuszczam, pójdzie na papier ryżowy. Spękania na grafice wyszły śliczne, po prostu miód malina, ale nie o to chodzi, żeby one grały pierwsze skrzypce. Gdybym wszystkie szczeliny dokładnie zaklajstrowała ciemnobrązową pastą, mojej żaglówki nie byłoby widać. Agresywne spękania wyszłyby na pierwszy plan, a żaglówka zlała się z niebem. I w związku z tym plan działania był taki. Naokoło przy brzegach obrazka spękania wydobywam, a środek zostaje praktycznie bez wypełniania ich pastą. Nawet po lakierowaniu one pozostaną widoczne, ale nie przytłoczą mi żaglówki. Zobaczcie, według mnie tyle wystarczy. Spękania dwuskładnikowe wymagają lakierowania i musimy użyć lakieru rozpuszczalnikowego. Jeżeli Was kiedyś podkusi, żeby do tego użyć lakieru akrylowego, to pamiętajcie, tylko raz. Lakier się zważy, a praca będzie po prostu zniszczona i nie do odratowania. Do tego typu prac świetnie przydają się stare paski po moim dziadku. A właściwie jeden pasek, który pocięłam na mniejsze kawałki i zrobiłam z niego narożniki oraz zapięcie. Gdy przyklejam papier ryżowy do pudełka, to mam potrzebę, żeby on miał jakieś zakończenie, jakąś ramkę, coś, co wykańcza jego brzegi. Można przykleić sznurek, poszaleć z konturówką albo dodać wyciski. Ale przecież pamiętacie, że poprzeczka wisi bardzo wysoko, więc postawiłam na takie minimalistyczne wykończenie. Cieniutkim pędzelkiem dorobiłam taką krzywą ramkę, bo myślę, że świetnie się zgrywa z taką postarzoną grafiką. A jeżeli macie ochotę na małe cieniowanie, a ja zawsze mam, to można jeszcze troszkę dopracować brzegi. A jeżeli o cieniowaniu nie macie bladego pojęcia, to pod tym wideo, oprócz listy produktów, których używałam w tym filmie, zamieszczę Wam linki do 2 filmów właśnie o tym, jak się cieniuje. Pocieniowałam oczywiście brzegi obrazka oraz granice, gdzie kończy się błyszczący lakier, czyli step 2. Plus dodałam cień pod narożnikami, bo to zawsze rewelacyjnie wygląda. Miało być minimalistycznie, ale pomyślałam, że dodam jakieś obrazki i jak ktoś nie będzie chciał, to sobie je po prostu oderwie. Tą pieczątkę znacie już z wielu moich filmów, a co myślicie o takim pomyśle? Chciałam, żeby to była taka pieczątka w starym stylu, jak odbita w laku albo wosku. No to lecimy. Masa super lekka, zwykła pieczątka oraz tusz permanentny. Kuleczkę spłaszczyłam i delikatnie posmarowałam mąką kartoflaną. Dzięki temu pieczątka nie będzie mi się przyklejała do masy. Przyciskamy pieczątkę i dadam, gotowe. Warto za jednym zamachem zrobić więcej takich ozdób. I jeszcze na koniec pasta woskowa w kolorze starego złota. A wisienką na torciku będzie maleńka buteleczka, do której włożę kawałek wiersza. Sklejone, wysuszone i ostatecznie pudełeczko morskie prezentuje się tak. Patrzę i nie jestem przekonana, czy to jest taki minimalizm w czystej formie. No cóż, wygląda na to, że ta poprzeczka wisiała jednak dla mnie za wysoko, ale ja jestem z pracy zadowolona i niech tak już zostanie. Jak zwykle w opisie tego wideo zostawiłam Wam listę produktów, których używałam w tym filmie. Czekają tam jeszcze na Was linki o tym, jak cieniować oraz link do naszej grupy na Facebooku, do której serdecznie zapraszam. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Dziękuję Wam za uwagę. Zostawiam Was jeszcze z moim pudełkiem, bo ono się całkiem dobrze na starym pasku zamyka i otwiera. Otwieram i zobaczcie, że naprawdę się starałam, bo chociaż środek jest minimalistyczny. Do zobaczenia!